Dołącz do odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat. I teraz absolutnie bardzo dobrą rzeczą jest przyjść i pojawić się jako gość. Mhm. No bo wiesz, wszystko może się zgadzać, wszystko może się podobać, ale na koniec dnia biznes to ludzie. Nie? Mhm. Przyjdziesz, nie będzie ci pasowało, może nawet nie będziesz wiedział z jakiego powodu. Nie wiem, może są zaluźni, kawa niesmaczna, no nie wiem. I wiesz, i nie można w ciemno, a więc proces rekrutacji właśnie wymaga, pojaw się jako gość. Na online, na offline, zobacz, jak będziesz pewien, że to mi pasuje, okej, to idźmy dalej. Proszę Państwa, z szacunku do mojego gościa. A czasem warto zmierzyć się z mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ten. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Odbudowani Podcast. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie przyłączyli się do naszej społeczności. Ona stale rośnie od 13 maja ubiegłego roku. To dowód na to, że razem możemy tworzyć więcej, razem możemy w ogóle więcej robić, a współwytwarzanie twórców i tych, którzy wspierają tę twórczość jest dzisiaj jednym z takich doskonałych wskaźników, proszę Państwa, do robienia rzeczy dużych, o których marzymy. Nie wiemy jeszcze jak dużych, jak daleko pozwoli nam Pan Bóg w nich zajść, ale cieszymy się, że na tym etapie dzisiaj jesteśmy razem. Na początek, jak zawsze, prośby z naszej strony o to, żeby komentować i udostępniać te treści. Jeśli przypadną Państwu do gustu, to bardzo dobrze robi dla zasięgów, to bardzo robi dobrze dla algorytmu naszego kanału, więc ze wszechmiar bardzo Państwu gorąco dziękuję, jeśli coś takiego praktykujecie, a z drugiej strony pragnę podziękować tym, którzy wspierają nas finansowo, wszystkim darczyńcom, patronom, tym, którzy jednorazowo albo cyklicznie są razem z nami. Dzięki Wam możemy przygotowywać nie tylko podcast, ale także filmy dokumentalne, warsztaty, wszystko to, nad czym w tej chwili pracujemy. I ostatnia, proszę Państwa, informacja jest taka, że być może od kwietnia będzie nieco więcej materiałów na naszym kanale. Chcielibyśmy, żeby to były 3 premiery. Na razie dzisiaj tylko tak sygnalizuję, ale będzie to właśnie środa, piątek i niedziela. To na marginesie wstępu do tej rozmowy. Proszę Państwa, ale skoro mówimy o pieniądzach, o wytwarzaniu, o tworzeniu, to mówimy także w pewnym sensie o społeczności takiej networkingowej, która ze sobą współpracuje. I jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, kto widziałby szansę na to, żeby współpracować nie tylko ze mną, ale także z gościem, a właściwie ze społecznością, którą tworzy mój dzisiejszy gość, to gorąco zachęcam do tego, żeby pozostać przy tej rozmowie. A dzisiaj w studiu Maciej Gnyszka, Towarzystwa Biznesowe, prezes Towarzystw Biznesowych. Maćku, witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Cieszę się, że pojawiłeś się tutaj w studiu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. A widzów jeszcze chciałem zaprosić i poprosić o subskrybowanie, słuchaj. A, to ja nie mówiłem o sobie. Mówiłeś o komentarzach i lajkach. Słuchałeś mnie. Jesteś pierwszym widzem i słuchaczem tego kanału. Bardzo Ci dziękuję. Do usług. Rzeczywiście, to prosimy o subskrypcję. Proszę Państwa, to jest człowiek, który nauczył nas tworzyć ten projekt. Bardzo Ci dziękuję za tamto spotkanie, za Twoje wskazówki, za doświadczenie, za wspaniałą wiedzę, którą masz i to jest dla mnie naprawdę... I ja się bardzo cieszę, ponieważ muszę też troszkę Ci posłodzę na wizji, ponieważ myślę, że jesteś jednym z naprawdę niewielu ludzi, którzy usłyszawszy what should be done, to robią. Tak, dlatego, że naprawdę wiesz, jest mnóstwo osób, mnóstwo twórców bardzo fajnych treści, fundacji, stowarzyszeń, które już nawet bardzo dobrze wiedzą, co należy robić. Nie? Ale coś ich blokuje. Obawa, nie chcemy być żebrakami, to tamto, wamto. Mnóstwo takich, wiesz... No dobra, to jak zaczęliśmy tę rozmowę, to ja Państwu powiem, jaka była sytuacja. Przyjechałem do Maćka, poprosiłem mojego kolegę o to, żeby polecił mi kogoś, kto powiedział mi, jak mamy to robić. Więc umówiliśmy się z Maćkiem, usiedliśmy na kawie
I Maciek mnie pyta, no ale gdzie jest ten problem? Jakby gdzie widzisz? No mówię, no bo wiesz, bo jak ja mam ludziom powiedzieć, słuchajcie, tu jest numer rachunku, proszę o wpłatę, razem możemy więcej, twórzmy to, potrzebne są pieniądze, bo to jest normalne. Przecież tu jest opłata rachunków, studia, tworzenia tego wszystkiego, to kosztuje pieniądze. Ale mówię, wiesz, ja bym chciał być taki, tak delikatnie jakoś ludzi podejść, nie? Pamiętasz to? Tak. A ty mi wtedy załadował mi coś takiego, co mnie po prostu zmroziło. On mówi, nie, to jest twoja ukryta i fałszywa pycha. Ty jesteś pyszny, bo ty nie chcesz powiedzieć, że ty, wielka gwiazda telewizji, na wizji powiesz ludziom, żeby dali ci pieniądze. Bo tak, się boisz, że potrzebujesz wsparcia, tak? Że sam tego nie zrobisz. Bo nie wiesz, jak się zachować, że ci ktoś przeleje 10 czy 20 zł. Tak. Więc ja tak usiadłem, mówię, dobra, jak mi facet dał z takim doświadczeniem takie wskazówki, to ja to zacznę robić. I rzeczywiście, wiesz, od któregoś odcinka ja mówię, choroba, albo się przełamię i powiem, że proszę państwa, potrzebuję pieniędzy, róbmy to, nie dlatego, że ja nie mam, prawda, tylko, że jeśli chcemy coś razem robić, to naturalnie są one potrzebne. I wiesz, teraz na studiach, na zarządzaniu przyszła pani taka profesor i mówi, proszę państwa, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Współwytwarzanie. Zachęcić drugiego człowieka, żebyście razem to robili. I ja tak siedzę, mówię, Gnyszka, telefon, podziękować mu. No. Także bardzo ci za to dziękuję. I za to wtedy słowa, które przyjąłem, nie obraziłem się na nie i to była życie. naprawdę przyjemność, a jeszcze większą przyjemnością jest właśnie obserwowanie, jak to wdrażasz, nie? Bo myślę, że powiedzieć, że poszedł ogień, no to jest mało powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dlatego brawo, bo jak mówię, wiele osób wie, co robić, a tego nie robi niestety. Mówimy to, proszę państwa, o tym dlatego, że być może ktoś po drugiej stronie jest, komu w sercu zapaliła się taka idea robienia, działania, tworzenia na małą albo na dużą skalę. I naturalne jest to, że nie wezmą państwo połowy swojego budżetu, który wypracowujecie dla swojej żony, męża, dzieci, rodziny, no bo musicie z tego żyć. No ale z drugiej strony jest to pragnienie, jest to powołanie. Pan Bóg mówi, no wczoraj miałem taką rozmowę, wybuduj mi osiedle. Albo przykład siostry z EWTN-u, która była w zakonie i nagle Pan Jezus powiedział, stwórz mi telewizję światową. Trzeba to robić z ludźmi, nie? I teraz co ten ktoś, kto nas w tej chwili ogląda, kto ma takie pragnienie, myśląc o tym, jak wdrożyć w życie ten projekt, który Bóg mu wkłada, powinien zrobić w pierwszej kolejności? Wiesz co, to jest świetne pytanie, bo najczęściej ludzie szukają takiej spektakularnej odpowiedzi. 15 lat temu najczęstsza odpowiedź na to pytanie to było: potrzebujemy numeru do Romana Kluski. Roman Kluska to jest Optimus. Twórca Optimusa, sponsorował łagiewniki, wiele lokalnie, wiele zakonów, ma mu bardzo dużo do zawdzięczenia. Wspaniały swoją drogą człowiek, świetny absolutnie uroczy człowiek, skuteczny i błyskotliwy przedsiębiorca, nie? Więc 15 lat temu jeszcze każdy, jeśli mu się wpadło właśnie do głowy, czy poczuł w sercu wezwanie do tworzenia jakiegoś dzieła, defaultowa odpowiedź to było: dzwonimy do Romana Kluski, prosimy o kasę i trochę mu pewnie nam da. Jak on się zakocha, to nam coś sypie. Tak, dokładnie, przecież ma tyle, wiesz. I to jest odpowiedź z gatunku spektakularnego, nie? Natomiast mnie się wydaje, i też taka jest praktyka, nie? Że jeżeli będziesz wierny w rzeczach małych, nad wielkimi cię postawią. I teraz, jeżeli w swoim telefonie nie jesteś w stanie znaleźć, nie wiem, 5, 10 osób, z którymi można poważnie o tym pogadać. I to nie to, że zrobią to z tobą, ale może doprowadzą cię do kogoś, z kim to zrobisz, nie? Bo nie będą się bały cię polecić. I teraz właśnie jest pytanie, nie? Bo może się okazać, że przeglądasz swój telefon i nie ma kogoś takiego, nie? I teraz pytanie, co to oznacza? Bo to może na przykład oznaczać, że nie jest lekarstwem szukanie jakiegoś odległego, mitycznego Romana Kluski, bo tutaj Romana Kluskę potraktujmy je jako pewną mityczną postać, nie? O której masz wiele fundacji, stowarzyszeń i twórców ciekawych projektów. Jeżeli w swoim otoczeniu nie masz kogoś, kto da ci, wiesz, kopa motywacyjnego, pieniężnego, reputacyjnego, gdzieś cię zaprowadzi, gdzieś cię poleci, to na przykład może oznaczać, że w swoim otoczeniu jesteś na przykład postrzegany jako bajkopisarz. Nie? Czyli gdybyś miał teraz wyciągnąć kartkę i ze wszystkich swoich kontaktów mailowych, telefonicznych i tak dalej wypisać 10 osób, tak, do których jak zadzwonisz z tym pomysłem, to powiedzą: stary, super,
daję ci moje wsparcie. Tak. Dorzucę Mów, się czego stówkę. potrzebujesz. Czego potrzebujesz. Tak. Ej, fajny pomysł, bo ja znam jeszcze takiego gościa może, czyli to jest właściwie test na to, czy masz autorytet. Tak, czy powinieneś w ogóle tu coś teraz takiego się wchodzić? za to brać, nie? Bo gdy opowiadałeś, nie, że ciężko przeznaczyć tam nie wiadomo jaką część budżetu od razu w realizację jakiegoś projektu. Ja ze swojej praktyki w trzecim sektorze, szczególnie o zabarwieniu katolickim i konserwatywnym, mocniej siedzę od 2008 roku, no to ja znam wiele projektów, gdzie właśnie ludzie nieroztropne podjęli decyzje i nie tylko zaangażowali 100% swojego budżetu, nawet 300% swojego budżetu, to albo i odważnie, 500, tak? To odważnie. I wszystko się posypało. Dlaczego? Dlatego, że było oparte na jednej osobie, która właśnie kierowała się taką, no mówię, fałszywą trochę pokorą, fałszywą taką w zasadzie pychą, nie? Że okej, z jednej strony mi to wpadło do głowy, ja jestem za to odpowiedzialny, biorę za to odpowiedzialność, ja powinienem ponieść wszelkie ryzyko, ale z drugiej strony tam zawsze troszkę albo jakaś taka nutka szaleństwa, albo nutka pychy bywa, nie? I wiele projektów przez to zostało położonych i ten pierwszy test 10 nazwisk uznałbym za test, czy naprawdę już teraz powinienem to robić. Bo może Pan Bóg rozmawia ze mną jak z siostrą Faustyną. W dzienniczku mi się podobał taki fragment, gdzie Pan Jezus chyba po raz pierwszy poprosił ją o namalowanie obrazu i mówi, ale pójdź jeszcze z tym do spowiednika. A ksiądz Sopoćko mówi, nie malujemy. I ona się podporządkowała. I w kolejnej wizji Pan Jezus mówi, podoba mi się, że się podporządkowałaś, mimo że ja cię o to poprosiłem, a poprosiłem cię jeszcze o okejkę u niego, on jej nie dał, przyjęłaś to, podporządkowałaś się i jak teraz pójdziesz, to teraz się zgodzi. I poszła, teraz ci dał zgodził okejkę, się no. i zrobili. Nie? To jest piękne, skoro Faustynę przywołujemy, że tam jest też coś takiego, kiedy on mówi, że chciałbym, żebyś chodziła we Włosienicy, idź tylko zapytaj przełożoną, ona się nie zgadza, ona wraca i mówi, Panie Jezu, ona się nie zgodziła. No kazałeś mi iść, ona się nie zgodziła. Co ja mam robić? A on mówi, ty, ale ja wcale nie chciałem, żeby się ona zgadzała. Tak. Żebyś ty chodziła. Ja po prostu chciałem sprawdzić, czy ty jesteś w stanie dla mnie to zrobić. Tak. A ja tylko tyle potrzebowałem. Dokładnie. Plus, czy będziesz posłuszna. No właśnie, tylko chciałem sprawdzić, czy będziesz posłuszna. Tak. Ale ja tak naprawdę nie chcę, żebyś ty w tym chodziła. Dokładnie, zajmij się innymi rzeczami. A teraz Maciek, czyli mamy listę. Powiedziałeś o kilku takich inicjatywach, a są takie przypadki, że coś fajnie ruszyło, że dobrze ruszyło i gdzieś złapało pierwszą zadyszkę i klapło. Do pierwszej zadyszki coś takiego, co... Wiesz, bardzo często jest tak, że ta pierwsza zadyszka pojawia się stąd, że zaczęliśmy z bardzo dużymi zasobami, nie? Jak na nasze możliwości, ale jednak były to zasoby bardzo skoncentrowane. Czyli częstym na przykład przykładem jest, ktoś lokalnie odniósł duży sukces, nie? Jest takim lokalnym przykładem sukcesu. I mówi, o tak, mnie Pan Bóg pobłogosławił, udało mi się, w cudzysłowie, no to ja tutaj powinienem coś zrobić. Nie wiem, czy to będzie przedszkole, szkoła, hospicjum, cokolwiek, nie? I on ma duże możliwości. Tylko że potrzebne są większe możliwości. Nie? I bardzo często ta zadyszka, która przychodzi, to gdyby to byli amatorzy, ona by przyszła po tygodniu. Nie? Tylko dzięki temu, że to był bardzo mocny człowiek, ona przychodzi po pół roku, po roku, czy po 5 nawet latach, ale wciąż istotowo to się niewiele zmieniło. Tak? Bo jak się pojawiła pierwsza kolka, to on sobie umiał z nią poradzić w trakcie biegu, ale już przyszedł taki moment po x kilometrach, po roku, po 2, że mówi, no nie dam rady. I w obu tych przypadkach wciąż ten ktoś chce robić wszystko sam. Nie? I wiesz, no nie wiem, kim trzeba by było być, tak? Elonem Muskiem, żeby być w stanie większość tego typu rzeczy od początku do końca zrobić i nie wiem, zapewnić im możliwość trwania przez parę pokoleń. Nie? Ale nawet Elon Musk ma projekty poza swoim zasięgiem. No nie? jasne, a w ogóle to jest to co jakie ty mi dałeś wskazówki wtedy, to ja pamiętam, że człowiek sobie uświadamia, że hej, na którymś etapie ty musisz realnie zaprosić ludzi do współpracy
i zgodzić się na to, że oni będą mieli inną wizję i zgodzić się na to, że czasami ta wizja będzie lepsza od twojej. Że Dokładnie. To będzie najlepsza droga. A ty mówisz, hej, ale ja włożyłem w ten projekt 250 000 i ja uzurpuję sobie jakoś prawo do tego, żeby całe życie mieć najważniejsze zdanie w tym projekcie. Tak. Nie? Tak, wiesz, to myślę, że w naszej kulturze, naszej tu polskiej między Bugiem a Odrą jest ważne, żeby odrobić właśnie taką lekcję ze współdziałania, nie? Bo nie bez powodu 500 największych firm Europy, Niemiec, Francji, dowolnego w zasadzie państwa, to nie są jednoosobowe działalności gospodarcze. Z jakiegoś powodu, nie? Bo pomyślmy, nie? Właśnie. Co tu może, o co tu może chodzi? No właśnie, bo prawdopodobnie wielkie cele nie osiąga się i w pojedynkę, nie? Nawet Pan Jezus poczuwał apostołów. Nawet Pan Jezus to najlepiej rozegrał. Słuchajcie, ja to idę do Ojca, a wy to róbcie Kościół. Ogarniajcie. Wy ogarniajcie Kościół, ja wam będę z góry błogosławił, a wy ogarniajcie. Tak, więc wiesz, wszędzie na świecie jest kooperacja, nie? My mamy, oczywiście z jednej strony bardzo fajnie, że mamy taki gen niezależności, samosterowności, świetnie, ale myślę, że rozsądnie to powinno oznaczać szukaj ludzi podobnych do siebie, o podobnym zestawie wartości, i współdziałajcie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy mają odwrotny wektor, na przykład wartości, współdziałają. Więc pychą i głupotą byłoby sądzić, że my w takim razie w pojedynkę, ja to kiedyś w takim felietonie nazwałem napoleonizmem, że u nas to każdy chciałby być Napoleonem i sam zwalczyć wszelkie zło świata. No nie. Ale niestety jest to w Polsce też bardzo silnie zakorzenione na przykład w systemie edukacji. Nie? Rzadko kiedy uczniowie robią jakieś projekty wspólnie. Tak? Rzadko ocena jest przydzielana zespołowi. Nie? Praca indywidualna. Do domu, namalować, przynieść. Ja pamiętam, bo jednym z wykształceń moich jest, kończyłem Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. No i wiesz, czasy, gdy pojedynczy architekt ogarniał projekt od A do Z, skończyły się dawno. Nie? To już na rynku o tym wie każdy. Nie? Może projekt mieszkania, wnętrz robi jedna osoba, ale cała reszta to jest teamwork. Tymczasem na studiach przedmiotów, gdzie ludzie robią coś wspólnie i to jeszcze na legalu, no to nie ma. Nie? Kurczę, tak sobie pozwolę teraz powiedzieć, bo praca projektowa właśnie wymaga od nas tego, żebyśmy znaleźli wspólną nić wartości, porozumienia i komunikacji. My się musimy dogadać. Oczywiście. Ja muszę swoje, widzimisię, wycofać do 3., czasami i 4. fotela. Tak, żeby usłyszeć w ogóle to, czego zaczęliśmy rozmowę. Nie? Że usłyszałem, że nie poprosiłeś o suby. Musimy się w ogóle chcieć zacząć słyszeć, żeby się w ogóle ustosunkować. Tak? A cała nasza debata publiczna to nie jest słuchanie, tylko mówienie albo krzyczenie. Nie? Zapowiadając ciebie, mówiłem prezes towarzystw biznesowych. Ty w networkingu i w crowdfundingu chyba bardziej jesteś jednym z najbardziej doświadczonych ludzi w Polsce. To znaczy wiesz, jak zbierać pieniądze, podpowiadasz ludziom, jak zbierać pieniądze i w ogóle nie masz z tym problemu. Co mi się szalenie podoba i z czego postanowiłem skorzystać. Ale jak sobie myślę o tych towarzystwach biznesowych, o tej grupie ludzi małego, dużego biznesu różnego, to jest tak, że wy sobie wzajemnie gwarantujecie jakiś pewien rodzaj właśnie lojalności, tego, że macie wspólny wektor, że jak ja zacznę robić biznesy z kimś, kto jest w towarzystwach biznesowych, to mogę mieć jakąkolwiek, wiadomo, że nigdy nie dasz gwarancji za drugiego człowieka, ale jakąś gwarancję tego, że jest tam po drugiej stronie jakaś oczekiwana przeze mnie etyka w biznesie. Tak. To jest w ogóle trudno komunikowalne, nie? Bo skupiamy ludzi. Oczywiście większość naszych członków to są po prostu zaangażowani katolicy, ale my skupiamy poza tym korem absolutnie bardzo różnorodne osoby, od Żydów aż po protestantów i oczywiście osoby niewierzące czy bardziej poszukujące. Nie? Swoją drogą mamy też
kilka naprawdę świetnych historii przemiany właśnie paradoksalnie dzięki wejściu w społeczność stricte biznesową. Czyli biznes może być drogą do nawrócenia? Dokładnie. Pamiętam, jak dzisiaj kolega z Białegostoku lata temu opowiadał, jaką minę miał jego proboszcz, gdy zaczął go po latach po raz pierwszy przyjmować. I gdy już po nawróceniu, a nawrócenie właśnie było owocem bycia w towarzystwach i proboszcz go pyta, a do jakiej wspólnoty pan należy? On mówi, no to wasz biznesowej. No nie słyszałem o takiej wspólnocie. To jest patronem tego. Tak, to jest patronem. I rzeczywiście moglibyśmy od biedy powiedzieć, że święty Maksymilian, nie? Ale nie jesteśmy wspólnotą, nie? No, sensu stricto wspólnotą nie jesteśmy. Natomiast rzeczywiście to, co łączy naszych członków, to jest to, że są w stanie dość swobodnie się podpisać pod takim zdaniem, że wkład Kościoła katolickiego w budowanie cywilizacji europejskiej, no doceniają. Nie? Dobra, I to jest taka, wiesz, płaszczyzna, pod którą podpisze się także i protestant, jeżeli tylko nie ma jakiejś antypapistowskiej mocnej piany i gęsiej skórki. Po tym się podpisze osoba poszukująca. Nie? To dotarliśmy do takiego momentu, w którym zaraz pojawią się, nie zaraz, bo to już były takie komentarze, tak, po co ten Kościół od ludzi zbiera pieniądze, chodzą, ludziom opowiadają, to ciemnogród, ten. Ale jak tak się prześledzi historię Kościoła, różnego rodzaju ta społeczna nauka Kościoła, zasada pomocniczości, która jest jedną z zasad Unii Europejskiej, to się okaże, że właściwie Kościół przez te wszystkie wieki był nośnikiem, ale i wielokrotnie też twórcą idei biznesowych. Absolutnie. Rozwiązań menadżerskich, hierarchii, która później mogła być implementowana do biznesu. Które z takich rzeczy nauczania Kościoła są dla ciebie takie najbardziej interesujące właśnie z punktu widzenia tworzenia społeczności, crowdfundingu, biznesu, zarządzania ludźmi? Które są takie ciekawe? Dla mnie w ogóle historia, wiesz, idei właśnie zakorzeniona w Ewangelii jest ciekawa, bo tak naprawdę, wiesz, wszyscy krytycy Kościoła dzisiaj de facto najczęściej krytykują go w oparciu o idee, które Kościół sam wytworzył, nie? I których by nie było w ogóle, no idei praw człowieka nie byłoby bez chrześcijaństwa, nie? A dzisiaj je bardzo często trochę może niekiedy niedouczeni domorośli krytycy próbują, prawda, uważać, że rzeczywistość będąca skutkiem tego, że Europa jest chrześcijańska i z tego korzenia wyrasta, próbują w zasadzie kontestować rzeczywistość, która nie byłaby inna, gdyby nie te wartości. Nie? Natomiast mi jest bardzo bliskie to taka świadomość, nie? Że tak naprawdę w wielu fragmentach Pisma Świętego jest mowa o tym, że Pan przegląda nerki, nie? Nerki jako takie siedlisko najgłębszych uczuć, nie? Że słowo jest jak miecz obosieczny, że przegląda szpik. Im starszy jestem, im więcej rzeczy widziałem, zrobiłem, czy zrobić próbowałem, ale mi nie wyszło, tym bardziej widzę, że rzeczywiście to dogłębne poznanie drugiej osoby, jej prawdziwych wartości, a nie tylko deklarowanych publicznie czy nie publicznie, że to jest bardzo ważne. I taka głęboko katolicka, z jednej strony otwarta na cudzą przemianę, ale z drugiej strony mocno realistyczna, nie? I jednak ta antropologia katolicka jest taka, że mamy świadomość skutków grzechu pierworodnego, nie? No, nie uciekniemy od niego. I jest łaska, super, ona nam pomaga, ale wiesz, każdy spowiednik jest mega specem od natury ludzkiej, myślę. To jakoś tam się udziela reszcie wierzących. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, no bo właśnie w procesie rekrutacji członków, w procesie oceny, w toku, jak ktoś jest naszym członkiem, no to rozeznawanie, nie? Co tam kto w sercu ma rzeczywiście, a tylko na ustach, jest bardzo ważne, ponieważ bez tego nie ma zaufania. A bez zaufania nie ma biznesu. Nie? Więc... Ja Państwu powiem, jak oni to robią. On to Maciek opowiada o rozeznawaniu. Przychodzi się na spotkanie do nich, świadomie albo nieświadomie. Najpierw się modlą,
A jak się nie modlą, to czytają Akempisa o naśladowaniu Chrystusa. I kogo tam piorun strzeli, to wychodzi ze spotkania i tyle go widzieli w towarzystwach biznesowych. Tak, to jeśli chodzi o modlitwę, to nie modlimy się, bo właśnie ze względu na to, że są jednak jakaś tam przedstawiciele innych religii, no. Ale rzeczywiście lektura duchowa jest i pamiętam jak dziś, kiedyś właśnie na którymś ze spotkań, najczęściej właśnie czytam klasykę duchowości, nie? Akempis, czy z nowszych autorów świętego Josemaria Escriva, nie? Założyciela Opus Dei. I wiesz, mieliśmy gościa, ewidentnie człowiek, który przyszedł raz i więcej nie wróci, no bo nie może zostać naszym członkiem, bo nie spełnia naszych kryteriów. Nie? No ideowo na dzisiaj nie jesteśmy aż tak spójni. Ale tak? jesteście w stanie podjąć taką decyzję, nawet jeśli facet wchodzi z mega doświadczeniem, wiedzą, a może i nawet portfelem. Oczywiście. To tak? Z przyjemnością opowiem o bardzo paradoksalnej sytuacji, jaką mieliśmy kiedyś. Ale właśnie, jest spotkanie. Ja wiem o tym, że jeden z gości jest gościem, który dzisiaj nas pozna, no i na razie na tym nasza przygoda się przerwie, nie? I jest właśnie czytany Akempis, rozdział o wykorzystaniu czasu. I on do mnie później podchodzi i mówi, ty Maciek, a co to za książka? Panie, Świetny. Nie, świetna książka. Bardzo fajnie, ja muszę sobie kupić o zarządzaniu czasem. To w zasadzie było. Co to za autor? Co to za autor? Ja mówię, Akempis. A co to, z Ameryki? Skąd Akempis? XIV wiek, wiesz. I po prostu oczy jak 5-złotówki, nie? To ta książka o zarządzaniu czasem to ona nosi tytuł O naśladowaniu Chrystusa i powstała setty lat temu. No jak? I ja o niej nie słyszałem? I taki zgrzyt. Ja się kręcę. Jakiego Chrystusa. Jakieś... Dokładnie. I wiesz, i z jednej strony a można kupić tę książkę bez okładki? Bez tytułu. Bez tytułu. Więc i to jest bardzo fajne, nie? Ale rzeczywiście miewaliśmy sytuację, gdzie albo musieliśmy się z kimś rozstać, albo właśnie kogoś nie wpuścić, nie? I to są przeróżne sytuacje. Od takich otwartych sytuacji ostatnio rozmawiałem z jedną panią i tam sobie rozmawiamy i ja mówię tak powoli, bo raczej wiem, że funkcjonujemy w innych światach, nie? I że raczej to nie to. Ładnie to powiedziałeś. Ja raczej wiem, że funkcjonujemy w innych światach. I w pewnym momencie właśnie ona mówi, właśnie jest bardzo ważne to, żeby mieć wspólne wartości, bo ja kiedyś tam pracowałam z taką firmą i właściciel się bardzo mocno angażował w kampanii antyaborcyjne i to mi nie pasowało i coś. No i tak skończyła mówić, ja na nią, ona na mnie, mówię, no właśnie. I generalnie oboje wiedzieliśmy, że no właśnie, nie? No. Ale okej, możemy się szanować, nie? Ja cię lubię, ty mnie lubisz. No, źle byś się u nas czuła, my źle byśmy się czuli z tobą. Nie to, że jak będziesz potrzebowała pomocy, odezwij się, z przyjemnością ci pomogę, nie? Z przyjemnością proszę się odezwać. Nie macie mojego numeru telefonu, ale się odezwiemy. Okay. Ale to rzeczywiście żartuję sobie, bo ostatnio Bartek tutaj mówił z Orlej Straży, że tolerancja jest wtedy, kiedy mamy różne zdania, bo wtedy jest to tolerować. Jak jesteśmy na tej samej łódce, to my się tylko możemy akceptować, a nie tolerować. Tak. Więc to jest, ale kiedyś mieliśmy, słuchaj, bardzo paradoksalną sytuację, bo to była sytuacja taka, gdzie na pierwszy rzut oka człowiek pasuje absolutnie. Zaangażowany. Jak namalowany. Wszystko się zgadza. I to prawa ręka pewnego purpurata. I to, i tamto. I pomaga temu zgromadzeniu zakonnemu i tamtemu. Super. I już pyta o numer rachunku, wpuszczajcie go od razu, nie? Tylko, że właśnie, ja czasem w rozmowach z żoną śmieję się, że czasem to ja się czuję jak Czesław Kiszczak. I wiesz, że gdzieś mam archiwum. Że gdzieś mam archiwum, nie? Bo rzeczywiście, będąc w tej roli, muszę zbierać informacje, tak? O różnych osobach, kto co robi, kto czego nie robi, co o nim mówią, co on mówi o innych. Trochę taka, nazwijmy to, biało-wywiadowcza praca też jest elementem mojej roli, nie? I ja skądinąd wiedziałem, że człowiek wprawdzie bardzo ładnie wygląda, ale
po pierwsze, liczba jego wierzycieli spokojnie mogłaby zawiązać międzynarodowe stowarzyszenie i to byłby silny NGOs. Więc trochę jakiś tam, wiesz, element nierzetelności kupieckiej. Tak? Oczywiście każdy popełnia błędy, bywa, że ludzie są na zakrętach i to nie jest nic złego. I czasem dzięki temu, że wejdą do towarzystwa, możecie go wspólnie wyciągnąć. Dokładnie. Okay. Pod warunkiem, że weszli w zakręt, a nie są przekrętasami, tak? No bo co innego być... Co innego być na zakręcie, a co innego w przekręcie. Dokładnie. A dwa, z kolei liczba przybytków uciechy, które odwiedza i chwali się tym naokoło, też jest spora, nie? I teraz, no, wiedząc o tych dwóch faktach, oczywiście odbyłem spotkanie rekrutacyjne, by nawet z ciekawości, nie? Zobaczyć, co mi powie, tak? Nie wiedząc, że ja wiem. No, ale myślałem, że nie wiem, więc musiałem się tą wiedzą podzielić. Tak i mówię, no, przyjmijmy, że miał na imię Zdzisław. Mówię, no, Zdzisław. To jest twoje ulubione imię. Moje ulubione tak, przykładowe imię, tak. Mówię, Zdzisław, no, ja wiem o tym i o tym. I teraz tak, ja wierzę, że to była epoka Szawła. A ty dziś jesteś Pawłem. I super. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale no, realizm i odpowiedzialność względem tych, którzy już są w środku, wymaga, no, żebym ja nie opierał się tylko na moim nosie, ale na rzeczywistość. Więc mówmy się tak, że spotkamy się za 3 lata o tej porze, równiusieńko. Jeżeli przez ten czas nie wpłynie do mnie żadna historia, a staram się mieć radary otwarte, no to witaj Pawle, nie? Na pokładzie. No jak nie, no to ja nie wierzę, że przestałeś być Szawłem. Nie? No korci mnie dowiedzieć się, jaki był finał. Oczywiście finał był taki, że Szaweł... Nie, ten czas już się dawno skończył. Nowe case... Tak, niestety zwyciężył Szaweł, ale co ciekawe, ten człowiek mi powiedział, Maciek, ja ci dziękuję, bo ja na twoim miejscu bym zrobił to samo. Nie? No i okej. W porządku. Okej, nie? Więc rzeczywiście... to zaufanie w środku, będące wynikiem, no właśnie, takiego z jednej strony katolickiego realizmu, z drugiej też otwartości na działanie niełaski, tak? No, ja jestem w stanie uwierzyć, skoro Szaweł był w stanie zostać Pawłem, ono sprawia, że jesteśmy w stanie wytworzyć wysokie zaufanie, nie spieszymy się za bardzo z rekrutacją, no a skutki tego są takie, że jeżeli jest odpowiedni poziom zaufania, to ludzie są w stanie na przykład robić razem zupełnie nowe biznesy, nie? Bo ludzie, gdy słyszą o networkingu, najczęściej myślą o sobie o zwiększaniu sprzedaży. No, wejdę w jakieś tam grupy, pouśmiecham się. Pojadę na spotkanie, może znajdę klienta, więcej mu posprzedaję. Tak, rozdam wizytówki, tu tego. Więc ludzie spłaszczają, dlatego nie lubię tego słowa, nie networking. Ale okej, nie ma lepszego na dzisiaj. Chyba. Tak, i ja też się nim posługuję, bo nie ma lepszego. Natomiast ludzie spłaszczają to pojęcie, to zjawisko do skalowania sprzedaży, a nawet precyzyjniej, do zwiększania liczby transakcji. Tymczasem nie zawsze to jest droga rozwoju firmy, bo może to powinno być tak, że będziesz miał mądrzejszą ofertę albo lepszy cennik, mądrzejszy, nie? Po to, żebyś potrzebował mniej sprzedaży, a więcej zarobił, miał dzięki temu lepszy komfort i nie? Nie wpychał się w jeszcze więcej roboty. Jeszcze więcej. Tylko może ktoś przyjdzie i powie, Andrzejku, fajny masz ten biznes, ale wiesz co, jeszcze tak 2 lata i ty dostaniesz, chłopie, zawału. Dokładnie. To trzeba troszkę tutaj na marży, tutaj z tego się wycofaj, bo tam cię walą w bambuko. Dokładnie, a spróbuj tak. z tej i będzie okej. Tak. Zadbasz sobie o dzieci, o relacje, o żonę. Dokładnie, bo abstrahując od twojego zawału, to w międzyczasie odejdzie żona i dzieci, nie? I wiesz, i takich dźwigni rozwoju jest bardzo dużo. Niekoniecznie wzrost sprzedaży. Widziałem wiele firm, które się zawaliło, bo wzrosła im niestety sprzedaż. Ponieważ miały firmę ułożoną źle. Nie? I ona była na sznurek od snopodwiązałki. I tam brakowało mądrości. I to najczęściej właśnie wybija przy wzroście sprzedaży. Nie? Więc w momencie, gdy błogosławieństwo staje się przekleństwem. Nie? Maciek, po co kościołowy biznes, po co biznesowi Kościół? To pytanie stawiam na marginesie takiego obrazu polskiego katolika, który może się troszkę wstydzić, że tu chodzi do kościoła, tu robi biznes, tu duża firma, bo przecież wy bogaci już odebraliście swoją nagrodę, bądź ubogim. Wiesz, jest taki pewien dysonans, nie? Że
Bo jak byłem w Stanach, to zobaczyłem coś takiego, że akurat na przykładzie takich działalności, jaką my robimy. Czyli są twórcy, jest Catholic Creatives, grupa ludzi, którzy posługują darami i talentami. Jest kupa reżyserów, scenarzystów, producentów, filmowców. Oni chcą robić jedną ewangelizację i oni mówią tak, nie ruszymy, bo potrzebujemy pieniędzy. Ktoś mówi, słuchajcie, to chodźmy do katolickiego biznesu. Jest drugie community katolickiego biznesu, ala towarzystwa biznesowe i oni mówią, słuchajcie, my robimy coś takiego, wy robicie coś takiego. I właśnie to jest to. Spróbujmy coś zrobić razem. Jak to możemy połączyć, nie? I to po prostu zrobiła się kula śnieżna, bo jak oni się złączyli w jedno, to robią genialne rzeczy. Ci są mecenasami, ci są dalej twórcami. Ci i tak by musieli podatek wysłać do budżetu, więc mogą tam te 1,5% czy nie wiem ile oni w Stanach mają przesłać na Catholic Creatives. Tak. I są mecenasami, tworzą filmy, spektakle. I nie ma tam jakbyś, nie wiem, czy to wynika z kultury tego, gdzie... To jest dobre pytanie, nie? Bo my mamy rzeczywiście, aktualnie jesteśmy w takim stanie splątania. Tak, z jednej strony mentalnie wielu jeszcze z PRL-u nie wyszło, nie? I ta trzecia RP, tak mówię o mentalu. No to też, wiesz, bardzo często są takie... Mówiąc Bartosiakie, mapy mentalne na zasadzie byłem u Bauera w Niemczech i wiem, jak to się robi i jak gdyby szczytem moich wyobrażeń jest Bauer. Nie? I to jest ideał, tak? No mówmy się, dość prymitywne know-how, nie? Z drugiej strony jakieś takie ścieżki mentalne, wujek był w Ameryce i ja wiem, jak to jest. No ale co ten wujek w Ameryce robił? Remonty. No dobrze, no zarabiał w dolarach, tak? Jak tu przyjechałem do kościeliska, no to księdzu tak wymienił, ale wciąż po prostu był tańszy niż nie wiem, Latynosi i Cobrali, tak? Ale no nie zrobił nic bardzo mądrego. Uczciwie, rzetelnie pracował. Ciężko pracował, umiał to jakoś podwiązać. Ale to jeszcze nie jest kapitalizm, nie? W znaczeniu takim to jeszcze nie jest tworzenie czegoś z niczego i zarażanie jakąś wizją ludzi wielu dookoła, nie? Po czym jest kapitalizm? No, to jest system, gdzie ktoś z dobrym pomysłem i umiejętnością komunikowania go jest w stanie go zrealizować, bo skrzyknie wokół siebie ludzi, którzy w niego uwierzą, nim się podzielą i po prostu go razem zrobią. Nie? To jest dla mnie taka kwintesencja jak kapitalizmu. I u nas, wiesz, na tą mapę mentalną jeszcze jakoś tam wchodzi wiara. Bardzo często też taka stereotypizowana, nie? Bo na przykład na każdej uczelni na socjologii ci powiedzą, że już Max Weber udowodnił, że prawda, to etyka protestancka z kapitalizmem ma po drodze, a katolicka niekoniecznie. Tak? No fajnie, tylko że bierzesz potem do ręki ducha protestanckiego i etykę kapitalizmu wspomnianego Maxa Webera, czytasz, a on tam pod koniec książki pisze, że no i to jest z grubsza moja teoria, no z nią nie współgra na przykład to, że pierwsze banki w Europie założyli Włosi, będący katolikami. No i jest nam jeszcze parę pęknięć, ale ja z grubsza obstaję przy swoim. Tak? A więc temat jest otwarty. Tymczasem większość z nas uznała za objawiony w zasadzie przez Pana Boga dogmat, że no z pieniędzmi to tak umieją protestanci, a nie my. No właśnie, nie wiem, skąd się to wzięło, nie? Tak. Ktoś wylansował tę tezę? Tak, oczywiście, no to się bierze, ale więcej, bo nie tylko Weber i nie tylko my to łykamy jak pelikany, bo bardzo co często przy takiej dyskusji można powiedzieć, ale Maciek, no ale spójrz, te zbory protestanckie w Niemczech mają mnóstwo kasy. U nich jest taka kultura, taka ogłada, tak? U nas wszystko na sznurek od snopowiązałki i bida, nie? Spójrz na Wielką Brytanię, tych Anglikanów, no też mają mnóstwo kasy, nie? Ale chwila, moment. Skąd się wziął majątek arystokracji brytyjskiej? Z grabieży zakonów katolickich. Owszem, to było kilkaset lat temu. Już wszyscy o tym zapomnieli. Ale ich majątek wziął się z grabieży. Skąd się wziął majątek protestancki w Niemczech? No, warto przypomnieć o wojnach chłopskich, tak? I o grabieniu benedyktynów, cystersów i tak dalej, nie? Bardzo co często stan rzeczy dzisiejszy, który lubimy sobie
Rozumiem, co masz na myśli. Stereotyzować. No tak, oni są bogaci, bo etyka protestancka. Nie, bo były wojny chłopskie, wyrżnęli mnóstwo ludzi i ukradli mnóstwo zasobów. Nie? A później zrobili takie prawodawstwo, że nasi, w cudzysłowie, są obywatelami drugiej kategorii. I oni sobie powiedzieli, dobra, a za 300 lat to ludzie już tego nie będą pamiętać. I dokładnie tak jest. Być może upraszczamy, nie? Być może pojawi się wśród widzów jakiś historyk, który znajdzie tu parę niuansów. No i super. I niech zostawi to w komentarzu i sprawdźmy, fajnie. oczywiście. Może się mylimy, jak się mylimy, to przepraszamy. Prawda jak się nie mylimy, nas wyzwoli, to nie? Ale bardzo często właśnie operujemy na tego typu kaleczkach, ale uwaga, ja uważam, że to jest to, co święty Josemaria Escrivá nazywał małodusznością. To znaczy bardzo wygodnie jest nam powiedzieć, no tak, ich jestem proboszczem, no to muszę tutaj z panem burmistrzem dobrze żyć, bo on mi sfinansuje remont dachu, no bo inaczej się nie da. No ale jak to inaczej się nie da? Masz wielu przedsiębiorców, chodzą do ciebie do kościoła. Spotkaliście się kiedyś na kawę? Rozmawialiście? Otworzyłeś drzwi od salki. Otworzyłeś drzwi od pogadałeś z nimi. Może oni czegoś chcą. Może poznałeś ich ze sobą nawzajem, żeby powspółpracowali. Przecież proboszcz jest tym networkerem pierwszym. Oczywiście, jest hubem. Nie? Jest hubem, jest prezesem Towarzystwa Biznesowego. Tak jest super w Budziszynie i gdzieś tam indziej. Tak. No. Tak. I wiesz, i też z drugiej strony z tym świetnie współgra moje doświadczenie fundraiserskie, gdzie absolutnie miałem nieprzyjemność wielokrotnie współpracować z instytucjami w zasadzie zależnymi od diecezji, gdzie paradygmat trochę był taki, panie Maćku, ale po co mamy się bawić tam w zbieraniu darowizn po 50-30 zł? Jak ja zadzwonię do biskupa i mam. Albo jak ja się wyślę biskupa, on się spotka z ministrem i mamy. To po co ja mam się szafę? To wiesz co, to ostatnio słyszałem takie doświadczenie i świadectwo jednego z kardynałów chyba holenderskich. Kardynał Hayek chyba tak się nazywał w Krakowie. Tak. I on powiedział coś takiego, nie idźcie tą drogą. To znaczy, żeby Kościół nie związał się z państwem, Dokładnie. bo później to wam po prostu zrobią to, co w Holandii. Że największy problem, że lepiej jak proboszcz wyjdzie i powie, słuchajcie, bez kitu nie mamy na ogrzanie kościoła. Naprawdę. Nie będę dzwonił po żadnych burmistrzach, starostach. Tak. Proszę was. Zróbmy coś, nie? Zróbmy coś. Zapraszam, bo to jest nasz wspólny problem. I nie? lepiej niech tak otworzy swoje serducho i wtedy zobaczy, czy zrobią, czy nie zrobią. No jak nie zrobią, to będą się modlić w zimnym kościele. Jak zrobią, będą mieli ciepło. Dokładnie. Ja to uprościłem, ale chodzi o to, że jak już raz tylko wyciągniesz rękę, to później będziesz ładowany po tej ręce. Nie? Tak, i wiesz, i ponownie wracamy tak naprawdę do zagadnienia mindsetu współpracy. No albo współpracujesz z ludźmi, których masz wokół siebie, albo wiesz, uważasz, że... A to jest śliskie, nie? Bo wiesz, spotkasz się z panem ministrem, zaprosi na obiadek, no to jest fajne. Twoja pycha się karmi, nie? Tak, karmi się, oczywiście Twoja to jest pycha fajne. się karmi, bo wiesz, pójdziesz do Janusza, importuje banany, albo tam ma firmę sprzątającą, poczęstują cię jakąś rozpuszczalką, do Warszawy nie pojedziesz, wiesz. Tak. A Jezus pokazuje, przecież właśnie w tym współwytwarzaniu, w tym robieniu więcej, mnie się bardzo podoba ta historia, ile tam mamy? Trochę rybek, trochę chleba. Tak. I to nie było tak, że oni przynieśli Jezusowi, on się za przeproszeniem najadł i się położył spać i powiedział, przecież ja jestem waszym nauczycielem, proszę mnie nakarmić. Tak, ja jestem szefem. Tylko wziął i to pomnożył. Tak. I teraz właśnie cała myśl, co ty zrobisz z tym, co dostajesz. Czy weźmiesz i powiesz, frajerzy, najem się, pójdę spać, a wy się o głodzie, czy wezmę i powiem, ludzie mi to zawierzyli. Dlaczego mi zawierzyli? Bo widzieli we mnie autorytet, że ja coś mogę z tym zrobić. I ja to pomnożyłem po to, żeby to do nich wróciło i mnie też zostało, bo Jezus też razem z nimi jadł. Dokładnie. Więc to nie zakopywanie talentów, to dzielenie właśnie, ono się musi zaczynać od tego, że ja nie chcę tylko do siebie, tylko to, co powiedziałeś, że ten networking to nie dlatego, żeby zeskalować sprzedaż, ale żeby może spotkać ludzi, którzy powiedzą, chodźmy wspólną nową drogą. Tak. Zacznijmy coś nowego robić. Zróbmy coś o wiele większego niż suma tego, co mam dzisiaj. Bo może się okazać, że robię coś właściwie, czyli coś, nie wiem, z moją wiedzą, doświadczeniem, takim zmysłem, ale robię coś niewłaściwego. Że angażuję się w coś właściwie, robię wszystko tak, jak trzeba, ale Pan Bóg mówi, ale ja od ciebie tego nie chcę.
Tak. Robisz coś niewłaściwego i właśnie w takich towarzystwach, w takich miejscach może się okazać, że stary, pompujesz parę po prostu w to, ale wiesz co, obok stoi taka kolejka, jakbyś w to pompował w parę. Tak. Troszkę może inaczej Będzie ten z biznes. tego o wiele więcej Będzie dobra nie? Satysfakcji. Tak. Ilu członków jest w towarzystwie? Jak to wygląda? Jak to jest zorganizowane? No, Jesteśmy zorganizowani w taki sposób, że do COVID-u działaliśmy zupełnie inaczej, bo działaliśmy lokalnie, robiliśmy lokalne spotkania. Dzisiaj w zasadzie dzięki online'owi, który COVID nam dał, jesteśmy bez granic, bo mam nawet i członków z zagranicy, z Hiszpanii, z Norwegii, z Niemiec. Więc nie ograniczamy się tylko do Polski. To kryterium podstawowe, o którym mówiłem, ideowe, ono jest kryterium numer 2. Bo pierwszym kryterium to jest jakość. Nie? Jeżeli ktoś chce być coraz lepszy, super. Jeśli nie chce być coraz lepszy, bez względu na to, ile się modli, sorry, no jasne. No nie. Ale jest jeszcze trzecie kryterium, czyli takie właśnie kryterium ducha współpracy, nie? Bo jeżeli ktoś jest egocentrykiem, to choćby miał dobrą jakość i fajny kręgosłup moralny, nie? No to nie, egocentryk uważa, że świat powstał po to, żeby mu służyć. No nie da się współpracować z egocentrykiem. I teraz nasza społeczność składa się z niecałych 200 członków, prawie 500 akcjonariuszy i parunastu tysięcy sympatyków. Panie, to my gadamy o wielkim przedsięwzięciu. Dokładnie. I takim mocno rozproszonym. Nie? I nasi członkowie bardzo często się śmieją, że w zasadzie to wystarczy się do mnie odezwać z dowolnym problemem i się nagle okaże, a wiesz, mam takiego akcjonariusza w Nowym Jorku i odezwij się, ja cię wprowadzę, on ci pomoże. Nie? Albo tam kiedyś naszym członkiem był, a teraz jest tylko sympatykiem albo akcjonariuszem, ktoś tam i wiesz. I w zasadzie się okazuje, że ja nie potrzebuję nic więcej. Nie? To jest Poznałem ludzi, którzy znają kogoś, kto ma receptę na mój problem. I równocześnie coś nas łączy takiego, że jeżeli na przykład Maciek w piątek o 23 zadzwoni do tego kogoś, a ja bardzo potrzebuję pomocy, to ona nadejdzie. Nie? Spotykacie się cyklicznie? Tak, spotkamy się online'owo, spotkamy się co tydzień, offline'owo spotykamy się raz w miesiącu. Spotkania na razie offline'owe robimy tylko w Polsce, bo ta masa krytyczna za granicą jest nieduża. To wciąż są raczej pojedyncze osoby za granicą, nie? Natomiast co miesiąc spotykamy się offline'owo w innym mieście. Więc na przykład teraz pod koniec stycznia będą Katowice, a pod koniec lutego, ja nie pamiętam, chyba Wrocław, ale nie chcę mylić, nie? Co miesiąc inne miasto, więc dzięki temu też siłą rzeczy trochę wyrywamy ludzi z, takiego dobrze znanego swojego lokalnego środowiska. Niech pojadą do tego mitycznego Podlasia. Nie? Niech zobaczą, jak tam ludzie patrzą na życie, z jakimi... Wyjdź ze swojej bańki. Dokładnie. Troszkę się wybij ze swoich kumpli, z którymi tam grasz w piłkę. Tak, i też poznaj ludzi, którzy są 2 ligi wyżej, 1 liga niżej. Naprawdę każdy od każdego może się czegoś nauczyć, nie? Tylko właśnie trzeba też trochę ze swojego egocentryzmu wyjść, nie? I przekonania o własnej nieomylności. Dobra, a jakbym tak, tak pomyślał sobie, tak oglądam to, ale to coś tam tak bezpiecznie i dobrze, jeśli są tacy, którzy oczywiście. tak myślą, to dobrze. Ale na przykład chciałbym tak na takie spotkanie takie rozpoznawcze. To czy jest szansa się jakoś tak jako obserwator, jako gość pojawić? Powiem więcej. To bardzo dobrze, że ostrożnie. Rekordzista, którego mamy, chyba podjął decyzję o dołączeniu, o przystąpieniu do procesu rekrutacji. Chyba po 10 latach, odkąd po raz pierwszy się pojawił. Bardzo bezpieczny. I to jest, wiesz, bardzo zdrowe, nie? Bo ja mam pewność, że jak już 10 lat myślał, nie? W międzyczasie może był tu, może tam, nie? Trochę prochu powąchał. Co teraz, to on już na pewno wie, nie? A jeżeli wie, to wiem, że będzie się angażował. Nawet jeśli ciągle to ziarno rzucaliście na asfalt, to pojawiła się wyrwa, że coś tam zakiełkowało. Gdzieś tam jakieś nie? I teraz absolutnie bardzo dobrą rzeczą jest przyjść i pojawić się jako gość. Bo wiesz, wszystko może się zgadzać, wszystko może się podobać, ale na koniec dnia biznes to ludzie, nie? Przyjdziesz,
nie będzie ci pasowało. Może nawet nie będziesz wiedział z jakiego powodu. Nie wiem, za suche żarty tam opowiadają, tak? Nie wiem, może są kawa za luźni, kawa niesmaczna. No nie wiem. I wiesz, i nie można w ciemno, a więc proces rekrutacji właśnie wymaga, pojaw się jako gość na online, na offline, zobacz i jak będziesz pewien, że to mi pasuje, okej, to idźmy dalej. Proszę Państwa, z szacunku do mojego gościa, w tym odcinku nieraz zareklamuję kawy, która się znajduje na naszej stronie internetowej odbudowani.pl. Kawy Wewer, bo by nie wypadało jej zareklamować, bo to jest nasza taka cegiełka, dzięki której też coś zbieramy, ale towarzystwo biznesowe to jest też miejsce, które wspiera. Czasem myśląc nazwijmy to za subskrybentów z wyprzedzeniem. Bo idą święta, to trzeba przygotować gadżety, idą święta, jakieś podziękowania, jakieś boksy, jakieś rozwiązania, jakiś catering, jakaś kawa. I zatrzymajmy się na chwilę przy kawie, bo wy też jakby właśnie w taki sposób wspieracie, nie? Że jestem małym przedsiębiorcą, wszyscy sobie na święta wysyłają paczki, podziękowania. Kurczę, zapomniałem, nie? Ale na przykład wy możecie dostarczyć kawę i tylko przyślij nam swoje logo, my je dokleimy, załatwimy za ciebie boks. Dzięki temu, że razem współpracujemy. To jest też super. Tak, nie? to jest bardzo fajny przykład, bo to jest przykład, wiesz, jak wielki potencjał może tkwić w networkingu, nie? Bo bardzo... Akurat historia kawy i kawiarza, nie? To jest historia taka, że Piotrek Ślązak od lat był naszym członkiem, miał agencję reklamową. No i w ramach tej agencji reklamowej w pewnym momencie wpadli na pomysł, że chcieliby pokazać rynkowi, że potrafią sami na swoje potrzeby kreować marki. I wykreowali markę u kawiarza. I w ten sposób tak naprawdę ogon stał się psem, bo dzisiaj nie ma tej agencji reklamowej. Tylko się zajmują kawą? A jest kawiarz. Ale no to właśnie to jest to, o czym rozmawiamy, że w pewnym momencie, poznając innych ludzi, nagle się okazuje, że tam ten stary biznes odcinasz i ogon rzeczywiście staje się psem, jedziesz dalej. Bo na przykład, wiesz, między innymi odkrywasz, że nie ma sensu go skalować, bo padniesz, tak? Bo to nie jest to, do czego jesteś powołany, nie? I kawiarz dzisiejszy to też jest, można powiedzieć, przykład pomysłu bardzo nieśmiałego z początku, który dostał skrzydeł i dostał akceleracji, bo dzisiaj wielu naszych członków to są nie tylko klienci kawiarza, ale to też są jego współwłaściciele. A co więcej, ostatnio byłem w Pruszkowie, gdzie w jednym jedynym sklepie w Pruszkowie jest do nabycia kawa od kawiarza. Nie? I się okazało, że dlaczego ona tam jest? Bo jedna z naszych członkiń, Bogna, była tam po herbatę dla wspólniczki. I zgłupia frant, a jest akcjonariuszką kawiarza. Zadała pytanie, a przepraszam, a nie ma pani kawy od kawiarza? Ona od kawiarza? Od kawiarza? Nie słyszałam. No to się dobrze składa. I dzisiaj współpraca z tym sklepem jest absolutnie modelowa. Właścicielka jest zachwycona, wiesz, no i super, nie? Dziękuję ci, pani, że mi przypomniałeś słowami Maćka coś, o co miałem zapytać, bo tak gadamy o biznesie, biznes tu, ale ciągle jakby mówimy z perspektywy, wiesz, chłopy, pieniądze, chłopy, portfele, ale przecież nie ma nic wspanialszego jak kobiety w biznesie, jeszcze o wartościach takich prorodzinnych, prokatolickich, prochrześcijańskich. Jak wiele kobiet jest i czy dla nich też jest... No już wiem, że jest miejsce po twoim uśmiechu, ale... Tak. Wiesz, to jest tak, że zawsze tych kobiet w towarzystwach było mniej niż mężczyzn. To rzeczywiście zawsze była tu nierównowaga. I oczywiście ten wskaźnik się waha. Nie? Kiedyś myślę, że maksymalnie mógł on osiągać 35-40% może, nie? To kobiety. Dzisiaj uśmiechnąłem się, bo gdy jechałem do ciebie, to chwilę wcześniej dziewczyny z marketingu wrzuciły zestawienie, bo tam robimy co roku taki, nie to, że konkurs, ale zestawienie osób najaktywniejszych na naszych spotkaniach za cały rok, nie? Ilu osób pomógł, ile osób mu podziękowało, tego typu statystyka. I top 10 publikujemy. I właśnie dziewczyny opublikowały chwilę przed tym, gdy do ciebie ruszałem.
i 100% to byli faceci. I to mi muszę... Ja czekałem tu, że kurde 80, 70 to były dziewczyny. Aktualnie jesteśmy w momencie takim, gdzie pani jest mocno niedostateczna. Ale to co, wy nie stwarzacie paniom okazji, czy tak się rozpychacie łokciami, czy... Dobre pytanie. Myślę, że jeśli już mamy panie, to są to mega ciekawe, twarde wojowniczki. Nie? Więc wiesz, obserwuję na przykład wielki rozkwit inicjatyw, biznesowych inicjatyw kobiecych. Nie? Jest ich co najmniej parę ja znam, a pewnie 3/4 nie znam. Nie? I teraz odnoszę wrażenie, że w ostatnich latach kobiety aktywne w biznesie raczej się koncentrują na tworzeniu społeczności kobiecych. Osobiście uważam to za błąd, ponieważ uważam, że kobiety robią sobie raczej silne babki w biznesie, nie chcemy żadnych chłopów. My się musimy wspierać. I uważasz, że to było... Uważam, że długofalowo to jest błąd i uważam, że długofalowo te, które w biznesie zostaną, to tak czy inaczej docenią... Otworzą się na mężczyzn i wiesz, i będą szukały synergii, a nie... No bo wiesz, to jest rodzaj szowinizmu, nie? No. Tylko kobiety i koniec, nie? A wiesz, i mężczyźni... Co, nie można przyjść na takie spotkanie? Dokładnie, a ja czuję się kobietą. By nie powiedzieć, why are you gay? Więc wiesz, te płcie się świetnie uzupełniają, nie? No, możemy się od siebie uczyć, naprawdę. I dlaczego tego nie robić? A więc absolutnie, jeżeli któraś z pań, która nas ogląda, poczuje... Zapraszamy. Ten vibe. Zapraszamy absolutnie. Nie? To ja pamiętam, gwarantujemy suche żarty prowadzącego na spotkaniach. Będzie fajnie. Ja pamiętam, jak pojawił się pierwszy sezon The Chosen i pokazano tam Pana Jezusa, no i wśród uczniów kobiety. Nie? No przecież wiadomo, było to są historyczne zapisy i ewangeliczne, że chodziły kobiety razem. Jakie kobiety? Mam takim Panem Jezusem. Gdzie tam chodzą? Przecież to sami apostołowie. Co to jest? I to jest właśnie takie myślenie, nie? Że jak kobiety, to jaki chłop tam w biznesie, jak faceci i męskie towarzystwo, to jakie kobiety, po co? A nie, to jest... I znowu do Pana Jezusa wracamy. Jako przykładu takiego lidera, twórcy, wizjonera, jako kogoś takiego, co z werwą zaraża ludzi do tego. Przecież dzieje apostolskie, jak tam jest napisane, że oni przychodzili, żeby dołączyć do uczniów całe majątki, przynosili domy i ruszali razem z nimi. Więc to nie jest tak, że jak nagle zaczyna ci się biznes kręcić, jak nagle ci się to od razu ktoś musiał z diabłem pakt podpisać. Bo inaczej to nie. No wiesz, gdyby tak było, no to Józef z Arymatei nie byłoby go stać na najem krótkoterminowy na Wielkanoc. Najem krótkoterminowy. Słuchaj, zaczęliśmy troszkę od crowdfundingu, czy też networkingu, ale zaczniemy crowdfundingiem. To się jakby to powiedzieć, model biznesowy, taki styl biznesowy, to się będzie rozwijało w Polsce? Taka kultura współwytwarzania, myślę, dzielenia, że tak. Wiesz, patronowania inicjatywą? Tak, postrzegam to tak, że po pierwsze, to wiesz, to nie tyle, to nie jest absolutnie nic nowego, nie? To pierwsze stwierdzenie, które w ogóle chciałem wygłosić, bo żyjemy w czasach, w którym na absolutnie wielowiekowe zjawiska tworzymy nowe określenia i myślimy, że to coś nowego. Nie, przecież wiesz, wystarczy pójść na Wawel i ta ściana z tabliczkami, który tam związek czy koło gospodyń wiejskich ile wrzuciło na renowację Wawelu na początku XX wieku. To był jeden wielki crowdfunding, nie? Czy dorocznym crowdfundingiem jest opłacanie podatków? No wiesz, pan płaci, pan nie płaci. To jest, proszę pana, crowdfunding to jest niezły. Crowdfunding przez duże crowd. Może dlatego w Polsce ludzie tak niechętnie do tego crowd podchodzą. Ja już dziękuję za taki crowdfunding, jak tam 40% idzie z mojego. Więc to nie jest nic nowego, nie? Oczywiście, jesteśmy w sytuacji takiej, że za komuny było tak, jak było. Mieliśmy kilkadziesiąt lat zamrażarki, tak? Przedtem rozwałka elit w Katyniu i w wielu miejscach. Więc trochę wychodzimy, wiesz, z takiego zakrętu historycznego wychodzimy z pewnej nienormalności.
I po prostu Ale ono też owocowało jakby tym, że bo ciągle nam ktoś mówi, że jesteśmy na jakimś dorobku. Ja wierzę, że są ludzie na dorobku. Wiem, że jest Polska jeszcze na jakimś tam dorobku. Tylko, że jak ciągle będziesz mówił, że jesteś na dorobku, bo sobie będziesz non-stop wyznaczał tych, którzy są na pierwszym miejscu, no to będziesz ich gonił do momentu, kiedy nigdy sam nie się nie staniesz na pierwszym miejscu. Nie będziesz zadowolony. Nie? Tak. Czyli, że... Więc ja bym, te narracje, czy my dojrzejemy, czy nie dojrzejemy, czy coś tam, my nie mamy do czego dojrzewać. Tak, pamiętam na początku lat 90. budowała się moja parafia pierwsza. Chodził kościelny z cegiełkami. No czym innym jak nie crowdfundingiem było sprzedawanie tych cegiełek. Nie? Maciek mi powiedział coś takiego. Chłopie, mówi, jakby Kościół wystawiał koszyk przed ołtarz i na koniec mówił, jak tam macie ochotę wrzucić, to wrzućcie. Jak nie, to by nigdy się nie rozbudował aż do granic świata. Dokładnie. Tylko jest pewien moment, wyjeżdżają koszyki, podjeżdżają. Jest akwizycja. Dokładnie. I to jest nic innego jak dawaj bracie, składaj się, bo tu jesteśmy razem. Tak. A nie takie bawienie się, że jak państwo by chcieli pomóc, no to można na koniec przez tam kogoś. Tak. Nie, bo ludzie wstaną korytarzem do końca, żeby lewica nie wiedziała, co robi prawica. Nie, dawaj koszyk tu. No. Tak, i wiesz, i ostatnie lata, w szczególności COVID, który mocno popchnął sprawy cyfrowe, nie? No, sprawiają, że serwisy zrzutkowe, serwisy, gdzie twórca może w łatwy sposób uruchomić sobie kanał przychodów, tak? Buy Coffee, Patronite, mnóstwo jest tego. W ostatnich 3 miesiącach ze 2 nowe serwisy takie powstały. No wszystko to pokazuje, że faktycznie już staje się dla nas oczywiste, że nie tylko abonament radiowo-telewizyjny można ponosić i w ten sposób budować jakieś tam media, ale można budować swoje media. Nie? I no dobra, to mówimy o twórcach, a jak ktoś ma biznes na przykład albo pomysł na biznes, to są też takie, że fajnie, ciekawy pomysł na rekiny biznesu chyba kiedyś był taki program, że się przychodziło, opowiadało o biznesie i ktoś tam mówił, tylko, że to było tak pokazane, że po prostu to była trzymaj ten już po prostu. To była polska wersja brytyjskiej przeróbki amerykańskiego oryginału, a amerykański oryginał The Apprentice był z Donaldem Trumpem. I to był to był bardzo ciekawy serial. Polecam. The Apprentice można znaleźć na YouTubie i tam wiesz. I to inwestował też? Był jednym z inwestorów? Wygraną było to, że mogłeś być stażystą w Trump Organization, ale oczywiście jeśli się wykażesz coś tam, to świetlana przyszłość przed tobą. Nie? To było trochę w krzywym zwierciadle. Natomiast rzeczywiście dzisiaj crowdfunding udziałowy, nie? Czyli mam pomysł na biznes lub robię biznes i on działa. Chcę go zlewarować, chcę się rozwinąć. Jesteśmy w ciekawym momencie aktualnie, gdy rozmawiamy o rozwoju tego rynku, ponieważ bardzo dużo na tym rynku zamieszał pewien niesławny były poseł z Biłgoraja, zwany Januszem. Więc z jednej strony pokazał, że można absolutnie zbierać bardzo duże budżety i finansować swoje przedsiębiorstwo. Z drugiej strony też pokazał, że jeżeli ktoś nie ma reputacji, to będzie zawsze Januszem biznesu. To będzie niestety zawsze Januszem biznesu, choćby ci obiecał nie wiadomo co, za nie wiadomo ile, na nie wiadomo jakiej umowie. Tak? I tutaj stara zasada Buffetta i Charlie'ego Mangera, ze złymi ludźmi nie można zrobić dobrego biznesu, po prostu się sprawdza. Tak? I to, o czym mówiliśmy, o takim spoglądaniu w nerki, co kto ma, to naprawdę się nie zmieniło i nie zmieni do końca świata. Nie? Bo umową można obiecać wszystko, ale potem ktoś ciągnie. No jasne. Nie? Więc i ten rynek obecnie z jednej strony się trochę uwolnił, bo weszły przepisy unijne, które w zasadzie uwalniają pozyskiwanie kapitału do 5 milionów euro. Do 5 milionów. To jest 20 milionów złotych, nie? To naprawdę można sporo zrobić. Z drugiej strony polski KNF trochę taką niechlubną tradycją. Z jednej strony daje kanapeczkę, a za plecami trzyma baseballa, bo chwilę później powiedział, ale tak od 100 000 euro to ja jednak tu Unia mi nie każe, ale ja tu chciałbym swoje 3 grosze jeszcze pokazać i tam się pojawił nowy obowiązek korzystania z pośredników. Pośrednicy oczywiście sobie bardzo dużo liczą, więc ale
długofalowo ja jestem spokojny o to, że najnormalniejsze relacje między ludźmi pod tytułem robię coś fajnego, podoba ci się, rób to razem ze mną. Wchodź do naszego na pokład. To jest najnaturalniejsza, relacja biznesowa między ludźmi. Człowiek, który najbardziej naturalnie potrafi mówić o pieniądzach. Cudzych. ale to jest właśnie to, żeby nie bać się, żeby nie iść za tą fałszywą pychą, tylko mówić po prostu, robimy to i to, potrzeba tyle, wpłacajcie, nie wpłacajcie, róbcie, nie róbcie. Chcecie, nie chcecie. Fajnie. Oczywiście. Gdzie szukać informacji o towarzystwach biznesowych, poza tym, że pod filmem zostawię link w opisie. Jasne. Także... Wystarczy wpisać albo moje imię i nazwisko, albo hasło towarzystwa biznesowe. Od razu ostrzegę, na hasło towarzystwa biznesowe wiele firm się reklamuje. Ostatnio koledzy mi donieśli, że wpisał wyszukiwarkę towarzystwa biznesowe. I ktoś sobie na stronie reklamy, gdzieś tak, wiesz. A więc trzeba wiedzieć, w co się klika. Nasz adres jest bardzo prosty, prymitywny. towarzystwobiznesowe.pl, więc ciężko się nie zorientować, ale to w opisie pewnie będzie. Maćku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Jeszcze raz ci dziękuję za wszelaką pomoc naszej społeczności. Mam nadzieję, że niebawem one się gdzieś tam skrzyżują razem z towarzystwami. Proszę Państwa, kończąc jeszcze raz gorąco dziękuję, że wytrwali Państwo do tego miejsca rozmowy. No, gdybyśmy mieli jakieś medale albo coś. Nie, no ale wierzymy, że było tutaj sporo dobrej treści. Jeśli tak, to bardzo proszę o komentarz, o pozostawienie tego komentarza. Poproszę również o udostępnienie treści, o subskrybowanie. Jeśli przez czas trwania naszej rozmowy Państwo nie zasubskrybowali, macie kiwa głową, to nauczył się. Szybko się uczy. Przypomniało mu się. A na koniec gorąco proszę o wsparcie. Wsparcie finansowe można to zrobić albo poprzez dołączenie do naszych patronów w serwisie Patronite, o którym mówiliśmy dzisiaj, albo jednorazowo przez system Buy Coffee, bądź też wysyłając nam darowiznę na numer rachunku, który pojawia się teraz poniżej ekranu. Za każde to wsparcie z całego serca bardzo Państwu dziękujemy. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A czasem warto zmierzyć się z mrokiem. Czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ten. Dołącz do odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat.